Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszne ciasto bez pieczenia balladyna z masą serową, kajmakiem, galaretką i malinami. Pyszne ciasto do przygotowania w kilka chwil. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy 4 łyżeczki żelatyny, które wsypałam już do rondelka. Wlewamy 60 ml zimnej wody. Całość mieszamy, następnie odstawiamy na około 10 minut do napęcznienia. Po tym czasie żelatynę podgrzewamy tak, aby z powrotem stała się płynna. Pamiętajcie jedynie, że nie możemy jej zagotować, bo straci swoje właściwości. W misce mam przygotowane 750 g twarogu z wiaderka, najlepiej żeby to był gęsty twaróg. Następnie dodajemy 1/3 szklankę cukru, całość krótko miksujemy do połączenia się składników. W osobnej misie ubijamy 400 ml śmietanki 30 lub 36% na sztywno, a następnie dodajemy do masy serowej i całość mieszamy szpatułką. Żelatynę podgrzałam, następnie przestudziłam i teraz do przestudzonej takiej płynnej żelatyny dodaję łyżeczkę lub dwie tej masy serowej, tak żeby tą żelatynę zahartować i żeby później nie było grudek w naszej masie, a po wymieszaniu od razu wlewamy do masy serowej i szybko mieszamy za pomocą szpatułki. Wlewam do masy, krótko i szybko miksuję tak, żeby składniki się połączyły i nasz krem będzie już gotowy do ciasta. Blaszkę o wymiarach 25 x 35 cm wyłożyłam herbatnikami. Najpierw dodaję herbatniki kakaowe, następnie połowę przygotowanej masy serowej rozsmarowujemy na ciastkach tak, aby ich nie poprzesuwać. Kolejna warstwa herbatników, tym razem maślane. I puszka masy kajmakowej rozsmarowujemy na herbatnikach. Przykrywamy kolejną warstwą herbatników maślanych. Wykładamy pozostały krem serowy i rozsmarowujemy. Ostatnia warstwa herbatników kakaowych i wkładamy na chwilkę do lodówki, a w tym czasie przygotowujemy galaretkę. 2 galaretki malinowe rozpuściłam w 700 ml wrzątku, a gdy przestudziła się ta galaretka, dodajemy 400 g mrożonych u mnie malin. Można również dodać świeżych. Jeżeli dodajecie mrożone, to ta galaretka bardzo szybko robi się tężejąca, więc trzeba to pilnować. Jeżeli użyjecie malin świeżych, to po prostu czekacie, aż galaretka zacznie tężeć i wtedy wylewamy całość na ciasto. Rozsmarowujemy, następnie wkładamy do schłodzenia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Ciasto jest przepyszne, przygotujcie koniecznie, jeśli jeszcze nie próbowaliście. Zostawcie jakiś znak po sobie w komentarzu. Ja oczywiście Wam dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam i życzę smacznego. Do usłyszenia!